Poznajcie przytulny dom z Bala, który z jednej strony czerpie z tradycji, a z drugiej czaruje pogodnymi wnętrzami i technologicznymi nowinkami. Zapraszam Was do domu w górach. Dom z Bala powstał u podnóży Karkonoszy, a jego klimat idealnie komponuje się z otoczeniem. Uroku dodają mu bardzo duże okna, które wpuszczają niesamowitą ilość światła. Wnętrze domu to połączenie wiejskiej sielanki i nowoczesnych rozwiązań. Również wykończone jest w drewnie, co nadaje mu subtelny i bardzo miły charakter. Wiatrołap jest oddzielony od strefy dziennej dwuskrzydłowymi loftowymi drzwiami, które dodatkowo mają zasłony, zapewniając domownikom prywatność. A teraz zobaczcie fajny, przydatny patent. Z wiatrołapu przechodzimy do zamykanej garderoby i dalej do kotłowni, gdzie znajduje się umywalka, więc po zakończeniu prac w ogrodzie możemy spokojnie umyć ręce. A wchodząc dalej, od razu czujemy ten niepowtarzalny klimat domu z Bala. Wchodząc do domu, od razu widzimy duży stół, który stanowi centralną część parteru. Podkreślony jest bardzo dużą, designerską lampą, która zwisa z wysokości drugiej kondygnacji. Całe wnętrze jest bardzo jasne, dlatego wprowadziliśmy elementy, które tworzą kontrast. Jest to kominek, czarne krzesła oraz minimalistyczna czarna barierka. Stół oraz schody są dębowe. Dla mieszkańców bardzo ważna była przestrzeń, ponieważ mają dzieci, które mogą bawić się biegając wokół stołu. Niesamowite wrażenie robi wysokość pomieszczenia oraz okna, które sięgają 6 metrów wysokości. Te okna wpuszczają bardzo dużo słońca, co jest bardzo cenne jesienią oraz zimą. Te stylizowane okna ubraliśmy w zasłony z naturalnych, jasnych tkanin. Ich delikatna pistacjowa poświata idealnie komponuje się z szałwiowymi frontami kuchennymi. Główną wytyczną było posadowienie wyspy kuchennej w samym centrum kuchni. Dzięki temu widzimy to, co dzieje się za oknem. Również możemy gotować w kilka osób, ponieważ wyspa kuchenna jest naprawdę sporych rozmiarów. Przejście między wyspą kuchenną a szafkami to 120 cm. Dzięki temu nie przeszkadzamy sobie, gotując w większym gronie. No i kolejną charakterystyczną cechą tej kuchni są bardzo pogodne kolory. Zależało nam, aby uzyskać idealne połączenie kolorystyczne. Dlatego użyliśmy koloru szałwiowego na frontach kuchennych oraz dodatków miedzianych w postaci okapu Globalo, lamp, baterii kuchennej oraz uchwytów, które są delikatnie zaokrąglone i bezpieczne dla dzieci. Dzięki tym akcentom kuchnia nabiera lekkiej zadziorności. No i mamy tutaj też elementy, które nawiązują nieco do kuchni, jakie miały nasze babcie.
Tak, znajdziesz tutaj witrynki służące do eksponowania ceramiki, głęboki zlew farmerski oraz płytki, które nawiązują do stylu vintage i pięknie odbijają światło. Zobacz, wybraliśmy płytę indukcyjną, a nad nią okap, który jest bardzo silny w wyrazie, ozdabia wręcz kuchnię, jest bardzo wydajny i cichy, co w otwartej kuchni jest ważne. Ten piękny miedziany okap to model Roxano polskiej marki Globalo i chyba zgodzicie się z tym, że on wspaniale ociepla nam to wnętrze i harmonijnie współgra z innymi elementami wystroju, a to bardzo ważne, ponieważ okap jest elementem, który oglądamy praktycznie codziennie i on powinien być nie tylko wydajny, ale również estetyczny i co najważniejsze, dopasowany do charakteru naszej kuchni. Akurat z marką Globalo to jest bardzo łatwe. Ten konkretny model występuje również w innych ciekawych wykończeniach, natomiast w ramach całej kolekcji znajdziemy modele o bardziej industrialnym charakterze, ponadczasowe klasyki, ale także okapy, które bardziej niż urządzenia wyglądają jak fantazyjne rzeźby. A to jeszcze nie koniec. Marka Globalo jako jedyna daje możliwość pomalowania okapu na dowolny kolor z palety RAL lub NCS. Jeśli jednak wybór spośród tysięcy barw Was przytłacza, to mam dla Was dobrą wiadomość. Możecie czerpać inspiracje z wielu kolekcji Globalo, gdzie znajdziecie okapy dostępne w różnych odcieniach eleganckiego złota, ciepłych pasteli oraz nowych barwach z kolekcji Harmony, takich jak modne kaszmiry, szałwia czy cegła. Ale wróćmy jeszcze na moment do naszego miedzianego Roxano, ponieważ liczy się również sposób wykończenia powierzchni. Akurat tutaj mamy okap w połysku, natomiast możemy również wybrać jego matową wersję. I to jest właśnie ten klucz do stworzenia kuchni o indywidualnym charakterze. Zobaczcie, to okno w głównej sypialni naprawdę robi wrażenie. Spójrzcie tylko na ten widok. I zobaczcie, że delikatne detale, takie jak te designerskie lampy, nie konkurują z tymi widokami. A teraz zapraszam Was do ogrodu, gdzie zobaczymy ziemiankę. Piwnica jest w technologii Celtech, takie rozwiązanie trochę nowatorskie, ponieważ jest to lekka technologia, która też jest oparta na pianie, na kratach wzmacniających. Jest przykryta ziemią, od frontu i w środku jest wykończona cegłami. Natomiast założeniem tej piwnicy jest to, że można ją wykorzystać do przechowywania warzyw i na pewno będą utrzymywały świeżość. Dom powstał w technologii drewnianej, dokładnie z bala drewnianego. Jak się wchodzi, to jest, nazywam to zapach drewna, który daje to poczucie komfortu, takiego odpoczynku. Jest zupełnie inne wrażenie, jak się przebywa w domu murowanym, a w domu technologii drewnianej. Najważniejsze jest to, bo dom, tak jak człowiek, marznie w nogi i w głowę. Piana PUR została użyta do docieplenia dachu i do ocieplenia posadzki na parterze. Ściana ma grubość około 20 cm, jest ocieplana od wewnątrz. Użyta jest wełna mineralna. Ma to sens, ponieważ nagrzanie tego budynku w środku zajmuje dużo mniej czasu niż w domu w technologii tradycyjnej, murowanej. Budynek jest ogrzewany pompą ciepła z odwiertami gruntowymi. Do tego mamy zastosowane takie rozwiązanie hybrydowe, ponieważ na parterze jest ogrzewanie podłogowe, natomiast na górze budynek jest ogrzewany matami kapilarnymi, które są zainstalowane na ścianach skośnych dachu. Pod płytą kartonowo-gipsową są maty kapilarne, czyli takie cienkie rurki z ciepłą wodą. Plusem tego rozwiązania jest również to, że w zimie jest używane jako ogrzewanie, a latem może być używane jako chłodzenie domu. W każdej łazience tylko jedna powierzchnia podkreślona jest wzorem lub kolorem. Pozostałe utrzymane są w bieli albo w zieleni, która towarzyszy nam za oknem. W głównej łazience wzorzysta podłoga maskuje cięcia płytek do odpływu liniowego. W efekcie tylko szyba wyznacza nam tą strefę prysznica.
Druga łazienka przeznaczona jest dla miłośników długich kąpieli. Ściana kolankowa ma tylko 80 cm wysokości, dlatego wybudowaliśmy przedściankę, która służy jako półka do odstawiania kosmetyków. Mimo że łazienka ma tylko 6 m2, wykorzystaliśmy jej potencjał w całości. Zmieściła się tu wanna, WC z bidetem oraz praktyczna umywalka. W dużej łazience zaprojektowałem praktyczną szafkę umywalkową. Jej charakterystycznym elementem są dekoracyjne, okrągłe uchwyty, które są miłe w dotyku. Chcieliśmy uniknąć stylu rustykalnego, dlatego na swój własny, subtelny sposób zinterpretowaliśmy styl klasyczny. Wprowadziliśmy tutaj jasne, pogodne kolory, elementy o prostych formach oraz pojedyncze, mocne akcenty. Dzięki tym wszystkim zabiegom udało nam się wyeksponować to wszystko, na czym nam najbardziej zależało. Piękny okap z Globalo, designerska lampa w salonie uwalniają swój urok dzięki temu, że nie posiadają w swoim otoczeniu konkurencji. Moim ulubionym miejscem w domu jest kuchnia oraz strefa wypoczynkowa z kominkiem. Kuchnia za swój urok, połączenie miedzi, koloru szałwiowego, drewna oraz możliwości gotowania w dużym gronie. Strefę wypoczynkową za dużą wysokość i kominek, przy którym będą toczyły się wspaniałe dyskusje do późnych godzin nocnych.